Kompletny zestaw akwarystyczny o pojemności niecałych 5 litrów z wbudowanymi wszystkimi elementami, które są potrzebne, żeby akwarium funkcjonowało. Brzmi całkiem dobrze, prawda? Zobaczymy, jak to będzie. W środku, w pudełku mamy niewiele, no bo tak na dobrą sprawę niewiele tam powinno być. W końcu całość jest upakowana w środku tego zbiornika i wszystkie elementy, które są nam potrzebne do akwarium, po to, żeby ono funkcjonowało, są już w środku. Akwarium wygląda bardzo ładnie, jest schludnie zrobione. Na górze, jak do nas przychodzi, jest zabezpieczone folijką, żeby czasem nie było porysowane. Folię oczywiście zedrzemy. Mamy pokrywę góry, dzięki której mamy dobry dostęp do środka zbiornika. Mamy tutaj również moduł świetlny. Moduł świetlny taki sam jak był jak się nie mylę, taki sam jak był w poprzednim mini zbiorniku, który Wam pokazywałem. No i z tyłu mamy komorę filtracyjną. Mamy wloty i woda przelewa się przez media. Pompka, która z wylot, który mamy tutaj, filtruje nam tą wodę. Dość duża filtracja, jeżeli chodzi o pojemność tego zbiornika, bo zbiornik, jak widzicie, jest niewielki, a komora filtracyjna, zobaczcie sami, ile miejsca tutaj zajmuje. W zestawie mamy dwa rodzaje gąbek tutaj, jeżeli chodzi o tą filtrację, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy wypełnili tutaj również ten pierwszy komin, a te waty, żebyśmy zamienili na jakieś inne, bardziej wydajne media. Oczywiście również mamy tutaj miejsce, tylko no, jeżeli tu dołożymy czegoś, no to wtedy będziemy mieli trudniejszy dostęp do tej pompki. Ale myślę, że warto i tak mimo wszystko dorzucić, doinwestować i dorzucić sobie tutaj jakieś media filtracyjne, bo jak wiadomo, jeżeli mamy dobre media, mamy stabilniejszy zbiornik, a stabilniejszy zbiornik to mniej problemów ze wszystkim. Zbiornik zasilamy ładowarką USB-C, fajnie, bo mamy już nowiutki standard. I mamy dwa wyprowadzenia, jedno oczywiście mamy na pompkę, a drugie mamy wolne, gdybyśmy chcieli coś podłączyć osobnego, coś podłączyć obok. Akwarium jest bardzo podobne do tego, które Wam pokazywałem już jakiś czas temu na kanale. Akwarium na miastkę takiego dużego zbiornika. Akwarium na pierwszy rzut oka jest takich samych rozmiarów, ale akwarium te, które dzisiaj Wam pokazuję, jest jednak troszkę większe, bo one jest głębsze. Także tej przestrzeni mamy troszeczkę więcej. Jest również wyższe. Możemy też innego typu aranżacje w środku wykonać. Zbiornik jest tak samo zasilany, podobnie jak i ten. I fajne, bo można te zbiorniki połączyć z jednej ładowarki. Tak jak teraz są podłączone. Zbiornik ten jest z jednego... Ten jest podłączony do ładowarki, a ten jest podłączony pod ten zbiornik, no bo tutaj mieliśmy jeden port wolny. Bardzo fajnie, na duży plus jest to, że ten panel górny jest całkowicie zdejmowany. Możemy go sobie odłożyć na bok i wtedy mamy fajny, swobodny dostęp do tego, żeby móc założyć w środku jakąś aranżację. Zazwyczaj w przypadku takich typowo zabudowanych zbiorników, tak jak mamy na przykład tutaj, tej klapy nie da się zdjąć, a zdja się, jeżeli da się, no to tylko i wyłącznie tą część. Widzę, że wyciągnąć można cały również ten tylny panel filtracyjny. Całość możemy wyjąć, gdyby ktoś jednak nie chciał mieć panelu filtracyjnego takiego, tylko po prostu zwykły zbiornik i używał tego jako pompki, bo oczywiście jest taka możliwość. Zostawię sobie jednak tą komorę tak jak tutaj to fabrycznie zostało wymyślone. Akwarium nie jest szklane, ma to swoje plusy i ma to swoje minusy. Jest ono plastikowe, nie ma ono dzięki temu żadnych łączeń tutaj, no bo ono jest zlane, wszędzie ma gładkie krawędzi, nie mamy rogów. Nie potłucze nam się tak łatwo, nie musimy się o to martwić, no ale wiadomo, ma to również też swoje minusy, no bo nie możemy go czyścić zwykłymi takimi czyścikami. Musimy uważać, no bo jest bardziej podatny na zarysowania, możemy je zarysować bardziej. Ale jest również bardziej mobilne dzięki temu, a chyba takie było założenie tego zbiornika, żeby można było je przenieść, gdzie będziemy chcieli, postawić tam, gdzie będziemy chcieli, bo możemy je zasilić nawet z powerbanka. Jeżeli mamy powerbank taki, który doładuje nam dzisiejszego smartfona, to myślę, że tutaj ten zbiornik na takim powerbanku bez problemu pociągnie kilka dni, jak nie jeszcze dłużej. Razem ze zbiorniczkiem od Invitala dostałem troszeczkę akcesoriów takich, które domówiłem sobie do tego zbiornika, po to, żeby można było, żebyśmy mogli spróbować dzisiaj jakieś
aranżację ułożyć. I mamy takie gotowe paki korzeni, dzięki którego będziemy mogli ułożyć coś ciekawego. A gdybyśmy się nie chcieli bawić, no to mamy też gotowe korzonki, które po prostu możemy użyć takiego gotowego korzenia i aranżacja będzie prostsza i szybsza do wykonania. No i oczywiście mamy również paki kamieni, które się do takiego czegoś idealnie nadadzą. Cena zbiornika, zbiornik wynosi 100 zł, tak więc próg wejścia mamy bardzo niski i myślę, że chyba dzisiaj większość z nas jest na to stać, żeby móc sobie taki zbiornik zakupić. Na koniec jeszcze sobie coś ułóżmy w tym zbiorniku, coś prostego z tych kamyków, które Wam pokazywałem i z tych kilku korzeni, które tutaj również mam. Coś prostego, takiego niewymyślnego. Pierwszą aranżację układam z kamieni Sirius oraz jednego gotowego kawałka drewna, który otrzymałem. Tak jak mówiłem, ma to być prosty w założeniu. Klasyczna aranżacja, którą dość często można spotkać w zbiornikach naturalnych. Prosta aranżacja i wypełniona epifitami. Oczywiście tutaj górę bym poucinał, dodałbym epifitów i by wyglądało naprawdę bajecznie. Zresztą podobnie jak tutaj mamy w przypadku tego zbiornika. Druga aranżacja z dragonem. Przydałoby się popracować nad tym drzewem, bo one trochę nienaturalnie wygląda, ale na potrzeby takiego poglądowej aranżacji myślę, że w zupełności wystarczy. Korzonki bardzo fajne, ładnie spinają mi się tutaj w całość, pasują do siebie, co jest na duży plus, bo nie trzeba dosztukowywać, szukać nie wiadomo jak. I myślę, że taka aranżacja również byłaby ciekawa w tym zbiorniku, coś na wzór tej, co mamy tutaj, coś na wzór tego drzewka, które jest tu, tylko z mocniejszym właśnie naciskiem na ten spód, na ten korzeń, bo tu tego korzenia już praktycznie nie widać. No, wyostrz się. Praktycznie nie widać tego korzenia tutaj na dole.